Szanowni Państwo, Krakowski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej od wielu już lat wspólnie z Fundacją im. Zofii Jana Włodków, z Krakowskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego organizuje konkurs, ziemiański konkurs poświęcony warstwie tak bardzo zasłużonej dla Rzeczpospolitej, a która przez powojenny reżim komunistyczny została skazana niemalże na zagładę. Spotykamy się na inauguracyjnej debacie kolejnej już 10. edycji ogólnopolskiego konkursu ziemiańskiego. Spotykamy się w budynku krakowskiego oddziału IPN, który powstał ponad 100 lat temu, jeszcze w czasach galicyjskich, w czasach, kiedy ziemiaństwo miało się całkiem nieźle. Miało się całkiem nieźle też w czasach II Rzeczypospolitej, wnosząc ogromny wkład w rozwój gospodarczy, społeczny, ekonomiczny odrodzonego państwa i dzisiejsza debata będzie poświęcona właśnie tym tematom i ma zachęcić Państwa, uczniów do udziału w konkursie, zainteresować tym tematem. A my, spotykając co roku kolejnych młodych, interesujących ludzi, widzimy, że ten konkurs działa, że ma sens i że udaje nam się kolejne pokolenia zainteresować tym tematem, więc Państwa też zachęcamy i do udziału, aktywnego słuchania debaty i do udziału w kolejnych etapach konkursu. Przekazuję głos. Dzień dobry, dziękujemy za gościnę w tym wspaniałym budynku i zapraszamy Państwa do wysłuchania debaty, która inauguruje konkurs zatytułowany Działalność ziemiaństwa w okresie międzywojennym. Trzeba ujrzeć i zdobyć swoje miejsce. I właśnie o tym, jak ziemianie widzieli swoje miejsce w społeczeństwie międzywojennym, w odrodzonym państwie, ale też w jaki sposób ziemian widziano, będą dyskutowali zaproszeni eksperci. Witamy pana profesora Jerzego Gapysa z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, pana profesora Tomasza Kargola z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i pana doktora Łukasza Chrobaka z Instytutu Pamięci Narodowej, oddział rzeszowski. A debatę poprowadzi pan doktor Marcin Porąski z Instytutu Pamięci Narodowej, oddział w Krakowie. Dziękuję. Szanowni Państwo, naszymi gośćmi, którzy przyjechali do Krakowa na dyskusję są pan doktor habilitowany profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Jerzy Gapys, dziekan Wydziału Humanistycznego tegoż uniwersytetu, historyk, który zajmuje się dziejami społeczeństwa polskiego w dwudziestoleciu międzywojennym, w trakcie okupacji, ze szczególnym naciskiem na znaczenie ziemiaństwa, codzienność dworów w dystrykcie radomskim w okresie okupacji i też bardzo istotną jego zainteresowaniem jest praca charytatywna ziemiaństwa i duchowieństwa w takich organizacjach jak Rada Główna Opiekuńcza, Polski Czerwony Krzyż, Caritas i najważniejszym dziełem z punktu widzenia naszego projektu pana profesora są postawy społeczno-polityczne ziemiaństwa w latach 1939-1945 na przykładzie dystryktu radomskiego. Drugim naszym gościem jest pan doktor habilitowany profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, pan Tomasz Kargol, którego zainteresowania obejmują ruch ludowy, jego relacje z obozem konserwatystów krakowskich, samorząd gospodarczy na ziemiach polskich ze szczególnym uwzględnieniem historii i przemysłowo-handlowych, prasa gospodarcza XIX i XX wieku i dzieje ziemiaństwa polskiego i organizacji ziemiańskiej w XX wieku, historia gospodarcza przedautonomicznej Galicji, zniszczenia wojenne i odbudowa Galicji w latach 1914-1918. Pan profesor jest autorem publikacji Od kółek ziemian do Związku Ziemian w Krakowie, ruch organizacyjny ziemiaństwa w zachodniej Galicji i Małopolsce w latach 1906-1939. Trzecim naszym gościem jest pan dr Łukasz Chrobak, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Rzeszowie, którego zainteresowania badawcze obejmują historię społeczną i gospodarczą, uwzględnieniem znaczenia ziemiaństwa i arystokracji galicyjskiej w drugiej połowie XIX wieku i w pierwszej połowie XX wieku, jak również dzieje okupacji niemieckiej i sowieckiej w dawnym województwie lwowskim, szczególnie w kontekście badań nad ziemiaństwem. Pan dr Łukasz Chrobak jest autorem publikacji Książę Andrzej Lubomirski, wydanej w Krakowie w 2021 roku. Szanowni Panowie, chciałbym na wstępie zapytać o taki punkt wyjścia, w jakim znalazła się Rzeczpospolita
i jej elity, które tak naprawdę były podzielone, choć w przypadku ziemiaństwa można mówić o pewnego rodzaju swoistym związku międzyzaborowym ziemiaństwa i arystokracji, wynikającym z koligacji, wynikającym z różnego rodzaju kontaktów. I moje pytanie jest takie, w jakim punkcie, jaka była kondycja, jaka była sytuacja ziemiaństwa w kontekście trzech zaborów w punkcie startu w listopadzie 1918 roku, ale też z taką perspektywą walk o granice i kształtowania się systemu politycznego, gospodarczego Rzeczpospolitej w tych pierwszych latach istnienia państwa polskiego, niepodległego państwa polskiego. Panie profesorze, może zaczniemy? No myślę, że tutaj tak po kolei. Po kolei. Tak jest. Dobrze, czyli tutaj uwzględniając jakby czynniki chronologiczne, to możemy mówić o takiej długofalowej kondycji ziemiaństwa przed, no w momencie kształtowania się niepodległego państwa polskiego. To była niewątpliwie elita gospodarcza, polityczna, intelektualna, kulturalna na ziemiach polskich, ale też poddana właśnie tym krótkookresowym czynnikom związanym z I wojną światową, walkami o granice, no, zmianami systemu politycznego na ziemiach polskich w Europie Środkowo-Wschodniej. Te czynniki troszkę jakby tą pozycję osłabiały, czy też jakby te nowe okoliczności wyznaczały ziemiaństwu nową rolę w II Rzeczpospolitej tutaj, więc tak długofalowo to jest jednak elita, ale już jakby w jakimś sensie kontestowana w okresie II Rzeczpospolitej przez i środowiska polityczne, które jakby aspirowały do przejęcia władzy od ruchu ludowego, czy nawet endecja nie do końca jakby te aspiracje ziemiaństwa polityczne tutaj wypełniała. Także i różnice dzielnicowe też były widoczne. Inna była kondycja ziemiaństwa w Wielkopolsce, powiedzmy ekonomiczna, inna też była tam sytuacja polityczna. Najlepsza była w Galicji, ale jeszcze inna na ziemiach zabranych. To tutaj była ta kilkudziesięcioletnia walka o ziemię i o przetrwanie z państwem rosyjskim. To jest moje zdanie. Widziałby Pan z perspektywy ziem, które kiedyś należały do państwa rosyjskiego, a więc Królestwa Polskiego, no i jeżeli można, to też o ziemię zabrane bym dopytał. To znaczy w ten sposób, że ziemiaństwo w 1918-1921 to jest ten czas, kiedy tworzą się zręby państwowości polskiej, tej II Rzeczpospolitej, w sensie ustrojowym, granicznym, również takim społecznym, takiego pewnego paradygmatu demokratycznego, który się wtedy narodził w latach 1918-21. I tutaj, jak pan profesor powiedział, sytuacja nie jest zero-jedynkowa, jeżeli patrzymy na dzielnice. Natomiast jeżeli chodzi o Królestwo Polskie, czyli teren należący wcześniej do Rosji, w okresie I wojny światowej okupowany przez Austro-Węgry czy Niemcy, sytuacja jest o tyle istotna, że tutaj prowadzono, zwłaszcza po 1916-17 roku, no dosyć rabunkową politykę gospodarczą wobec w ogóle rolnictwa, ale również wobec wielkiej własności ziemskiej. Na przykład w Królestwie Polskim wtedy do głosu dochodzą różnego rodzaju, powiedzmy takie awangardy polityczne, lewicowe, między innymi PSL Wyzwolenie czy inne, które namawiały, czy społeczeństwo przekonywały do powszechnych wyborów, do reform, głębokich reform społecznych, również do reformy rolnej. W okresie 1918-19 roku na Lubelszczyźnie, na Kielecczyźnie mieliśmy bardzo silny ruch strajkowy właśnie robotników folwarcznych, połączony też ze strajkiem w Zagłębiu Dąbrowskim, tak zwanym Czerwonym Zagłębiu robotników przemysłowych i również tworzyły się nawet lokalnie różnego rodzaju komitety folwarczne, które zajmowały się może nie tyle parcelacją, bo to nie jest ta epoka, ale zapowiedź głębokich reform, na przykład socjalnych, wprowadzeniu ubezpieczeń społecznych w majątkach. Także tutaj było takie zagrożenie dla ziemiaństwa, które jeszcze tkwiło mentalnie w konserwatyzmie w okresie zaborczym czy w okresie I wojny światowej, kiedy mieliśmy ten system kurialny wyborów,
nie odgrywała takiego znaczenia liczba wyborców, tylko siła głosu pojedynczych na przykład ziemian lokalnie czy w samorządzie. I zauważalne jest, proszę Państwa, coś takiego jak odpowiedzialność za nowo rodzące się państwo. Na przykład część ziemian w Królestwie Polskim uważała, że ani chłopi, ani robotnicy, tym bardziej robotniczy folwarczni, nie są przygotowani do przejęcia steru państwa polskiego i oni niejako, na przykład Broel Prater z Białaczowa nawet pisał taką odezwę do włościaństwa, gdzie zachęcał właśnie do odpowiedzialności, żeby nie słuchali bałamutnych obietnic bolszewickich. No, mieliśmy też, proszę Państwa, partie konserwatywne, które działały w warunkach bardziej parlamentarnych, takich to były niewielkie grupy, natomiast w okresie 18-19 roku, kiedy mamy do czynienia z wyborami już powszechnymi, no te partie nie zyskały popularności, czyli wchodziły w niepodległość z dużymi obawami, jeżeli chodzi o, że w warunkach demokracji ich liczebność, czyli powiedzmy te kilkadziesiąt tysięcy w skali kraju nie będzie w stanie przeważyć szali, jeżeli chodzi o wybory. Natomiast tutaj pan profesor wspomniał, że były różne partie, między innymi Narodowa Demokracja, która jak sama nazwa była partią prawicową, ale też chylącą się ku centrum, gdzie ten interes narodowy przynajmniej deklarowała. Natomiast ziemianie w dużej części albo w dużej mierze również preferowali zachowanie swoich włości, swojego majątku, swojej roli, a Nowa Polska była wyzwaniem. Tyle na razie z mojej strony. Panie doktorze, jak to wygląda z perspektywy Galicji, to tej części wschodniej Galicji i arystokracji, którą reprezentował Andrzej Lubomirski? Musieli się tutaj ziemianie odnaleźć w tej nowej sytuacji. W pierwszej kolejności bronić swojej pozycji politycznej, co było bardzo trudne. Ale był jeszcze punkt drugi, myślę, że ważniejszy, ekonomiczny. Odbudowa majątków, które były zniszczone i to jak gdyby przykrywało te inne zagadnienia. W przypadku Andrzeja Lubomirskiego to oczywiście była próba zaakcentowania swojej pozycji politycznej, oczywiście zakończona klęską, ale skupił się przede wszystkim na działalności tej ekonomicznej i kulturalnej, bo on był odpowiedzialny za Ossolinę i poczuła się do tej odpowiedzialności do końca. Nie tylko on, tutaj mogę przytoczyć przykład Sewryna Dolańskiego z Grębowa, który oczywiście też miał problemy z majątkiem, ale zaangażował się w działalność samorządową. W zasadzie przez cały okres międzywojenny, czy to w Radzie Powiatu, w Urzędzie Wojewódzkim w Lwowie. Przez cały ten okres się udzielał, ale również brał udział delegatem Związku Ziemian z Galicji do Rady Naczelnej Organizacji Ziemiańskich w Warszawie, tuż po odzyskaniu niepodległości, kiedy ta rada się kształtowała. On był wyznaczony jako przedstawiciel tych interesów. Oczywiście ziemianie jak najbardziej chcieli się zaangażować w odbudowę niepodległej Polski, ale mieli pewne zastrzeżenia. Zjednoczenie Rodowe Książąt Lubomirskich, które skupiało przedstawicieli tego rodu ze wszystkich trzech zaborów, mieli takie specjalne zebranie w 1920 roku i księżna Lubomirska podczas jednych z posiedzeń zaznaczyła, że środowisko arystokratyczne, podkreślając, musi bronić się przed demokratyzacją życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego. Ale jednocześnie zaznaczając, że jak najbardziej wszyscy są odpowiedzialni za to, żeby wspierać odradzające się państwo polskie. Wspierać czy być patronem tego państwa? Wspierać, być patronem, jak najbardziej podkreślać tą swoją istotną rolę, wyjątkową rolę. I oni nie wahali się we własnym oczywiście gronie to podkreślać. To ja zapytam, bo to też jakby wyszło ze wszystkich trzech wypowiedzi, padła nazwa Stronnictwa Narodowego, które przecież samo w sojuszu ze Polskim Stronnictwem Ludowym Piast doprowadziło do reform rolnych, prawda, które były w kilku etapach realizowane. Oczywiście miały to też różnego rodzaju i konsekwencje, i okoliczności tych działań, ale jak w takim razie ziemiaństwo próbowało się odnaleźć na tej dynamicznej scenie politycznej, którą charakteryzowała właśnie ta demokratyzacja, przeciwko której arystokracja miała protestować,
a ziemiaństwo też nie odnajdywało się tak łatwo. Mamy też przecież te zjazdy w Nieświeżu, w Dzikowie, gdzie ujawnia się tak naprawdę bardzo duży wpływ ziemiaństwa na scenę polityczną. Jak oni się odnaleźli w tym dwudziestoleciu międzywojennym, w tej sytuacji politycznej, która zaistniała, w tej dynamicznej sytuacji politycznej? No tutaj trzeba rozgraniczyć okres do przewrotu majowego i po przewrocie majowym. Wspomniane zjazdy to jest już próba jakby powiązania obozu sanacyjnego i ziemiaństwa, prawda? Szukania jakby przez dwa środowiska jakby wspólnego punktu widzenia na politykę i na miejsce ziemiaństwa w tej nowej rzeczywistości, ale do przewrotu majowego no tutaj ziemiaństwo miało problem jakby z budową jakby swojej reprezentacji politycznej, czy jakby tutaj udziału w życiu politycznym, bo naturalnym jakby ruchem politycznym, który odpowiadał i poglądom na politykę, na gospodarkę, był konserwatyzm. Ale konserwatyzm przegrywał tutaj z wyborami powszechnymi, bo były to partie raczej nie tyle kanapowe, tak? No, powiedzmy elitarne. Elitarne, prawda? Tutaj arystokracja, ziemiaństwo, profesorowie Uniwersytetu, krakowski czas, prawda? No to jest taki tradycyjny, XIX-wieczny sposób prowadzenia polityki. Argumentacja, może więcej decydują poglądy, tak, przekonania, autorytet polityków, a nie odwoływanie się do haseł demagogicznych, do zdobywania popularności, czy jakby większości głosów tutaj w społeczeństwie. No więc konserwatyzm tutaj nie był w stanie jakby zaistnieć na tej scenie politycznej, więc pozostawała endecja, bardzo silna w Królestwie Polskim, czy w byłym zaborze pruskim, no, zwłaszcza w Królestwie Polskim, ziemiaństwo łączyło swoje interesy z narodową demokracją, prawda? Odpowiadały te poglądy w stosunku do Kościoła, do mniejszości narodowych, czy też jakby ta integracja z polskiego społeczeństwa. Ale narodowa demokracja musiała postawić, prawda, wybrać, czy jedność narodowa, prawda, czy jedność wszystkich grup społecznych, czy też jakby zdobycie władzy większości, prawda, tutaj parlamentarnej. Poświęcono ziemiaństwo dla tej polskiej większości, stąd porozumienie z Piastem, pakt landskoroński, rządy Hieno-Piasta i zgoda na reformę rolną. Ziemiaństwo uznało, że jest to zdrada, prawda, że jest to zdrada ich interesów, prawda. No, nie rozumiało tutaj, dlaczego to prywatna większa własność ma jakby tutaj uświęcać tak zdobycie większości przez te polskie tak, partie polityczne. Także tutaj jest rozczarowanie i stąd szukanie właśnie tutaj Romans z sanacją. Romans z sanacją, tak, szukanie związku z nową władzą, nowym systemem, prawda, z nowym środowiskiem politycznym, stąd szukanie wsparcia czy tych kontaktów z sanacją, czy z Piłsudskim, który no, dla konserwatystów czy arystokratów był też utożsamiany z socjalizmem, z tymi akcjami terrorystycznymi, z bezdanami. To te wierszyki właśnie mocno podkreślały, że to jest coś dziwnego, żeby niespotykanego, żeby dawny rewolucjonista, prawda, walczący z systemem trafił do arystokratycznego pałacu, prawda, w Nieświeżu, prawda, i jest goszczony przez Radziwiłłów, prawda. Też badano, czy tutaj w jakim kierunku pójdzie ten obóz sanacyjny, czy w kierunku lewicy, prawda, czy poglądów bardziej lewicowych, czy też jakby w kierunku może takich państwowych, umiarkowanych, czy gospodarczych. Także tutaj no, obie strony i władze sanacyjne i ziemiaństwo jakby znalazły dla siebie jakby ten dogodny jakby punkt styczny, prawda, więc szukanie porozumienia, jakby utrzymanie jakby swojej pozycji na scenie politycznej. Ale ja rozumiem, że ziemiaństwo bez względu na to, kto sprawował władzę, było propaństwowo nastawione i przedstawiciele ziemiaństwa są i w wojsku, są w dyplomacji, są w świecie nauki. No nie ma dyplomacji bez ziemiaństwa w tym czasie, byśmy powiedzieli, czy arystokracji, prawda? Tutaj mamy Maurycego Zamojskiego, posła w Paryżu, przedstawicieli rodzin Sapiehów, Lubomirskich, przecież Skirmuntów. Wszystkie najważniejsze stolice na świecie, Waszyngton, Londyn, Paryż, są obsadzone przez arystokratów. Wojsko również przecież, prawda, od Rozwadowski czy major Hubal, Henryk Dobrzański, prawda, to też służba
w dyplomacji, w administracji, w wojsku to są jakby te naturalne jakby pola ziemiańskiej aktywności. Także państwo, owszem, ale czy byłaby współpraca możliwa z lewicowymi ugrupowaniami, to tutaj powątpiewam. Znaczy, no w ramach BBWR-u była, tak. A w ramach BBWR-u była, tak. To jak w takim razie panowie widzą? Znaczy może ja jeszcze tutaj taką Oczywiście, ratę do tak. pana profesora dopowiem. Proszę państwa, trzeba wyjść z jednego założenia takiego, które jest w tamtym okresie dosyć powszechne, dzisiaj troszkę zapomniane. Paradygmat konserwatywny zakładał, że demokracja jest sprzeczna z porządkiem Bożym, proszę państwa. W większości ziemiaństwo polskie było katolickie, ten pogląd wyznawało i demokratyzacja albo demokracja no była czymś, co się nie mieściło jeszcze powiedzmy w XIX wieku czy na początku XX wieku w tym paradygmacie konserwatywnym. I raptem w ciągu dosłownie kilku lat następuje przemiana i ci ziemianie, którzy muszą się odnaleźć nie tylko w nowym systemie tej większości sejmowej, czy tam te wybory powszechne, ale również jakby zmienić całe myślenie swoje, że warstwy powiedzmy niższe, czy powiedzmy nie aż tak uprzywilejowane, jakby to kiedyś powiedziano, miały też decydować. I to też jest, proszę państwa, element taki, że to jest, no, bym powiedział, nie ewolucja, ale rewolucja w ciągu kilku lat. Bo I wojna światowa, mimo wszystko, że była też takim elementem czy czynnikiem zniszczenia i tak dalej, to też przeorała świadomość całego społeczeństwa, nie tylko polskiego, ale europejskiego w kierunku postępu, republiki, demokracji, demokratyzacji. Przecież wiemy, że po I wojnie poupadały monarchie potężne, które przez całe dekady prowadziły nie tylko politykę, ale też trzymały pewien reżim taki światopoglądowy. I proszę państwa, i na przykład w Królestwie Polskim ziemianie na początku, tak jak myślę, że wszędzie, ale mówię, ten przykład najlepiej mi jest znany, oni oczekiwali, tak jak większość społeczeństwa polskiego, że w nowej Polsce wszystkim będzie dobrze. I okazało się, że tak, że ziemiaństwo straciło powiedzmy takiego gwaranta, którą była monarchia. Nie chodzi o współpracę, tylko generalnie chodzi o paradygmat pewien społeczny, szeroko rozumiany. I teraz społeczeństwo to ziemiańskie, społeczność ziemiańska do 26 roku, tu się zgodzę z panem profesorem, to jest szukanie sojusznika, albo inaczej, próba wykorzystania partii konserwatywnych, małych, tych elitarnych warunkach demokratycznych wyborów. Okazuje się, że jest to niemożliwe. Próba aliansu z NDC-em, o którym pan wspomniał, okazała się no, nie do końca satysfakcjonująca. Natomiast jak ziemianie próbowali temu przeciwdziałać? Przede wszystkim, proszę państwa, w środowiskach lokalnych, ponieważ w środowiskach lokalnych oni nie utracili swojego wizerunku, swojego autorytetu. No, często były to osoby zaangażowane w konspiracje, może mniej, ale w takie dzieła patriotyczne w okresie I wojny światowej, w działalność dobroczynną, charytatywną, działali w samorządzie i to był taki jakby naturalny, proszę państwa, do końca w zasadzie dwudziestolecia międzywojennego najważniejszą taką działalnością tak zwanego szeregowego ziemiaństwa, czy tego z prowincji, które najczęściej tam funkcjonowało. I jeszcze jest, proszę państwa, jedna kwestia, jeżeli chodzi o ziemiaństwo do 26 roku, że był moment, że ziemianie się w pamiętnikach, to zwłaszcza widać, są obrażeni na nowy system. Nie chcą, są rozczarowani. Oni na przykład przez całe lata no, dbali o tożsamość państwa polskiego, narodową, cywilizowali chłopów, czy tam powiedzmy modernizowali, a ci chłopi powiedzmy, zwłaszcza na Lubelszczyźnie, Kielecczyźnie wystąpili w strajkach i oni z tym nie mogli się pogodzić, że no często nawet niektórzy odmawiali polskości tym ludziom, że oni nie są do końca patriotami, nie do końca rozumieją Polskę. Jeszcze, proszę państwa, w 17 roku, czy w 16, jak była 5 listopada, to część ziemian z przerażeniem obserwuje, że na przykład społeczeństwo chłopskie zwłaszcza tęskni za carem w królestwie, że to był dobry pan, który dał im ziemię. Także tutaj, proszę państwa, wojsko carskie to nasze wojsko, także tutaj też niezrozumienie tutaj przez chłopów pewnych, no wiadomo, sterowania politycznego przez cara. I generalnie po 26 roku, no to jest próba szukania aliansu z sanacją. I teraz jest pytanie, proszę państwa, wiadomo, że badania się toczą, troszkę ostatnio mniej, ale jest pytanie, czy to ziemianie szukali kontaktu z sanacją, czy też sanacja z ziemiaństwem, bo to, proszę państwa, fortuny, autorytet,
polityka, tu pan profesor wspomniał dyplomację, różne kwestie zagraniczne. To jest, myślę, obopólny interes i sanacja, i ziemiaństwo. Wiadomo, ziemiaństwo zyskało to, że w 25 roku ta reforma rolna została stępiona właśnie przez sanację pewnymi wyjątkami i w zasadzie ta parcelacja nie wyszła tak, jak miała wyjść po 25 roku. Natomiast w ramach BBWR-u, czy później zwłaszcza ozonu, no była już troszkę inna, ale generalnie czy byli propaństwowi? Na pewno byli propaństwowi, bo w ramach światopoglądu ziemiańskiego właśnie propaństwowość jest jednym z elementów najważniejszych. Tylko jeden problem, proszę Państwa, że oni byli też legalistami, natomiast 26 rok zamach, no troszkę tak do końca legalny nie był, aczkolwiek później różnego rodzaju działania polityczne w Sejmie, pewne, że tak powiem, ustawy, czy wcześniej dekrety, no próbowały legalizować tą władzę, no ale tutaj taki zgrzyt był, że ale ziemiaństwo summa summarum, może nie w całości, ale w znacznej części poparło sanację, czy sanacja pozyskała poparcie może w tą stronę. Dziękuję. Panie doktorze. Jak najbardziej się tutaj z tymi kosztami zgadzam, że do 26 roku ziemiaństwo szukało swojej drogi, swojego miejsca w niepodległej Polsce. Wychodzili z założenia, że trzeba kontynuować dotychczasową działalność i oczywiście zakładali, że będą zajmować cały czas tą samą pozycję w społeczeństwie. Patrząc z perspektywy kraju, niekoniecznie to im wyszło, natomiast lokalnie faktycznie byli istotni. Nie tylko Andrzej Lubomirski, nie tylko Seweryn Dolański, dzieduszyccy z Zarzecza. Są cały czas dobrze wspominani jako ludzie, którzy dali ludziom pracę, ale też udzielali wsparcia. Hrabia Włodzimierz Dzieduszycki nawet organizował spotkania z włościanami, którzy byli szczególnie zasłużeni w pracy i potrafił ich nagradzać, nawet częściowo finansować takie rzeczy jak robienie kursu samochodowego. Więc pewną tą pozycję chcieli zachować. I to było takie działalność taka pozytywistyczna, bym powiedział. Andrzej Lubomirski z kolei miał taki moment, że chciał wrócić na arenę tą polityczną. Teoretycznie mu się to udało, bo znalazł się w Sejmie z listy BBWR-u. Wiadomo, z kim się związał, czyli z obozem sanacyjnym. Aczkolwiek ta działalność raczej była taka pomocna dalej w ujęciu tym lokalnym, czyli jako poseł mógł udzielać tego wsparcia na rzecz powiatu przeworskiego mógł działać. Oczywiście, ewentualnie województwa lwowskiego. Kolejna rzecz to jest to, że nie odsuwali się też od działalności takiej kulturalnej. Bardzo taką ciekawą inicjatywą, mało znaną, była próba wydania nowej publikacji o Galicji, byłej Galicji, o roli arystokracji ziemiaństwa w przemyśle byłej Galicji. I tego działania się miało podjąć Ossolineum w Lwowie. Pomysłodawcą był Andrzej Lubomirski, natomiast tutaj jako inicjator się wstrzymał, był inicjatorem, oddał pałeczkę naukowcom i tym redaktorem naczelnym tej publikacji miał być profesor Franciszek Bujak, ale to były tylko projekty, które powstały w 1937 roku. Pewne prace były prowadzone już w 1938, później wybuchła wojna i ten projekt upadł i do niego nigdy nie wrócono. Zresztą tutaj nawet dostrzegali pewne takie zagadnienie, że mieliśmy I wojnę światową, która doprowadziła do pewnych zniszczeń. Mamy pokój, mamy niepodległą Polskę, ale trzeba dbać o to, żeby jak najwięcej informacji, pamiątek zachować, wspomnień, że może przyjść znowu kataklizm. Oczywiście to nie było jakieś wizjonerstwo, że dojdzie do takiego kataklizmu jak II wojna światowa, ale może być wojna jakaś bardziej wyniszczająca i trzeba dbać o to, żeby zapewnić bezpieczeństwo dobrą kultury. W przypadku tej Ossolineum się wywiązywało z tego, gromadząc różne spuścizny. I tutaj właśnie też lubomirscy też przodowali w tym, i tutaj nacisk Andrzeja Lubomirskiego na to, żeby gromadzić pamiątki rodowe po całym rodzie lubomirskim właśnie w jednym miejscu w Ossolineum, żeby to służyło późniejszym pokoleniom, badaczom. I jest to, że te dwory, pałace dalej miały swoją magię, swoją rolę. Zamek w Łańcucie. Można powiedzieć, że no, arystokracja już nie miała takiego znaczenia politycznego, oczywiście, nie mówię ekonomicznego,
ale jednak odbyły się ważne tam spotkania, jak przyjęcie pary królewskiej, króla Ferdynanda I, króla Rumunii, jego żony Marii. To był to była pierwsza wizyta głowy państwa z zagranicy, w niepodległej Polsce. I na tej trasie pojawił się łańcuch. Z kilku powodów. Po pierwsze, okazała rezydencja, gdzie można było władcę podjąć, przyjąć. Druga rzecz, potoccy i ich koneksje, gdzie spotkali się różni przedstawiciele różnych środowisk, przede wszystkim arystokratycznych, czyli lubomirscy, Sapiechowie. Franciszek Ksawery-Pusłowski był przy królu Ferdynandzie i organizował całą podróż. Jest tutaj jeszcze hrabia Pusłowski z Krakowa. Natomiast w Przeworsku, mało kto może wiedzieć, że w tym małym pałacyku jeszcze w latach 30. pojawiały się bardzo ważne osoby związane ze światem polityki, kultury, literatury, gospodarki. Pan w wypowiedziach było kilka takich wątków, które chciałbym rozszerzyć. Zacznę może od tego, że w 1937 roku w czerwcu była pielgrzymka ziemiaństwa na Jasną Górę. I w publikacji, która powstała po tej pielgrzymce, znalazło się takie zdanie, które znajduje się w podtytule naszego projektu „Trzeba ujrzeć i zdobyć swoje miejsce”. I to zdanie jest dla mnie też pytaniem, które chciałbym zadać. Na ile jak ziemiaństwo w ogóle definiowało swoją miejsce w tej rzeczywistości II Rzeczpospolitej, ale w takiej rzeczywistości społecznej, nie politycznej, tylko społecznej. Na ile tkwili w przekonaniu, że oferta pozytywistyczna jest taką uniwersalną, najlepszą formą aktywności środowiska w społeczeństwie właśnie w tym okresie niepodległego bytu państwa polskiego, a na ile dostrzegali zmiany, które mogły i prowadziły jednostki, liderów tego środowiska do przeformatowania działalności, przekierowania uwagi ziemiaństwa całościowo jako środowiska na inne aspekty życia społecznego, które wydawały się być w tym momencie, pod koniec lat 30. istotne. Na ile na przykład zagrożenia, czy to nazistowskich Niemiec, czy bolszewickiej Rosji, były realne z punktu widzenia ówczesnych elit ziemiańskich. To ja, tak. No dobrze. No właśnie, tutaj mówiliśmy sporo o polityce. W okresie międzywojennym dostrzegano, że polityka jest tym dziedziną życia publicznego, która odgrywa kluczową rolę. Stąd uznano, że trzeba się w politykę angażować. A drugi element, no to jest jakby kształtowanie nowego czy pozytywnego wizerunku ziemiaństwa. Bo tutaj w okresie międzywojennym partie lewicowe i socjalistyczne, czy ludowe, no właśnie kształtowały taki negatywny obraz ziemiaństwa, arystokracji, to obszarników, wyzyskiwaczy, tutaj odpowiedzialnych za upadek I Rzeczpospolitej. Klasa próżniacza, prawda, no właśnie, która też jakby wskazywano na ten taki wadliwy ustrój rolny, prawda, małe gospodarstwa, setki tysięcy małych gospodarstw, duże gospodarstwa, głód ziemi, a więc tutaj wskazywano jakby, że jest to element troszkę taki historycznie obciążony, tak, tutaj czy współpracą z państwami zaborczymi, odpowiedzialnością za rozbiory, tak, tą wyzyskiwaczą, próżniaczą, eksploatującą, tak, gdzieś albo trwoniącą majątki w Monte Carlo czy innych tutaj zagranicznych kurortach, kasynach, wyjazdach. A więc tutaj ziemiaństwo dostrzegało, że ten wizerunek trzeba zmienić, prawda? Trzeba przejść do jakby tej nie takiej obrony nawet czynnej, nie tylko biernej. Tutaj pamiętam artykuł z jednej z gazet ziemiańskich, że nie możemy sobie pozwolić być na takie drzewo, tak, tutaj, na które byle jaka koza tutaj wskoczy i będzie jakby tutaj jakieś poglądy takie wygłaszać. Musimy przejść do akcji czynnej, do samoobrony jakby swoich interesów, prawda, czy swojej pozycji, a więc od właśnie powiedzmy tutaj pokazywania jakby tych pozytywnych jakby aspektów życia ziemiańskiego i w historii, w teraźniejszości, do działalności czynnej, politycznej, organizacyjnej czy też gospodarczej. A więc ziemiaństwo widzieli siebie tak,
jako pewnych takich strażników pamięci historycznej, tych depozytariuszy najlepszych tradycji jakby w warstwie szlacheckiej, prawda? Warstwie, która no, walczyła tak, za niepodległość, tak, tutaj, która maszerowała i z Napoleonem i szła do powstania jednego, drugiego, która angażowała się w budowę zrębów II Rzeczpospolitej i w dyplomacji, i czy też tutaj w armii, Tak. Też wskazywano na rolnictwo, że tutaj rolnictwo jest jakby fundamentem życia społeczno-gospodarczego odrodzonej Polski. Tak, rolnictwo jakby jest tym najważniejszym działem gospodarki. Rolnicy utrzymują miasta, utrzymują robotników, tak? Co jest najważniejszą gałęzią jakby rolnictwa? Wielka własność ziemska, prawda? Tutaj majątki są dobrze prowadzone, uprzemysłowione, dobrze zarządzane, a przede wszystkim są to majątki rynkowe, towarowe, które nie pracują tylko wyłącznie na własne potrzeby, tak jak gospodarstwa chłopskie, tylko te duże nadwyżki jakby przeznaczają na rynek zewnętrzny, a więc tutaj kto utrzymuje miasto? Wielka własność ziemska. Kto utrzymuje jakąś polską gospodarkę, eksportując również te produkty rolnicze, czy przemysłu rolno-spożywczego? Również wielka własność. A więc mamy drugi element jakby pokazujący ziemiaństwo tak od pozytywnej strony, jako rolników. Trzeci element. Kto był warstwą na wsi wykształconą? Kto mógł prowadzić chłopów, wpływać powiedzmy na ich sposób myślenia, pokazywać? No to oczywiście duchowieństwo, te tradycyjne warstwy, które mogły przewodzić. Dobrze, nauczyciele, ale też i ziemiaństwo, prawda? Czyli ziemiaństwo jako ta inteligencja wiejska, prawda? Trzy takie elementy składowe tej inteligencji wiejskiej. Ksiądz, nauczyciel i ziemianin. Często nauczyciel był ludowcem. A nauczyciel mógł być właśnie tak, troszkę powiedzmy też i z warstwy takiej plebejskiej, tak, może bardziej takich lewicowych poglądach, no bliżej może było tutaj do duchowieństwa, prawda, ale ten dwór miał być takim rozsadnikiem nowych jakby pomysłów, idei, prawda, gdzieś tą wieś w jakimś sensie czy integrować, ale to też nie do końca wieś chciała pójść, prawda, pod Wieś się tym, emancypowała. tak jest, właśnie szukała własnych liderów, prawda, a nie chciała też jakby chyba tak pójść tą tradycją takiego paternalistycznego jakby widzenia świata, prawda. A czy ci nowocześni liderzy środowiska ziemiańskiego, oni byli faktycznie tacy oryginalni i te ich pomysły odbiegały od tych pozytywistycznych wzorców XIX-wiecznych, czy to było powtarzanie tego samego? No, w zakresie jakichś fundacji, zapisów, no to jest ta sama tradycja. Tak, to jest w okresie międzywojennym około 29 mamy nowych jakichś fundacji, zapisów. To jest jakby zakłady górnickie, to jest może najważniejsza taka inicjatywa, więc to jest jakby powielanie właśnie tych sprawdzonych wzorców, prawda? A więc to jest działalność jakby o charakterze globalnym, ogólnokrajowym, ogólnopaństwowym, prawda? Czyli fundacje na rzecz narodu, prawda, społeczeństwa, czy ściąganie jakichś zbiorów bibliotecznych, i zakładanie jakichś fundacji charytatywnych, ale i w terenie, no to tutaj typowa działalność, jakieś kółka rolnicze, ochotnicze straże pożarne, tak jest. To tutaj akcja katolicka, czy właśnie te wątki A czy to nie religijne. było coś nowoczesnego w porównaniu do właśnie tej próby pozytywistycznego? No, raczej nie. Raczej kontynuacja. Raczej kontynuacja, tylko jakby tak, czy może w takich... Trochę nową metodą. Nową metodą, czy te nowe pomysły, prawda, czy nowe jakby jakieś organizacje, które się pojawiają w tym czasie, prawda, czy gdzieś to jakby jest, to jakby nie odbiegało tych wcześniejszych jakby, no też tak, no, zmienia się sytuacja państwa, to że szkolnictwo jest państwowe, nie ma potrzeby już jakby wspierania tego szkolnictwa jak w zaborze rosyjskim, prawda, czy w zaborze pruskim, prawda, no, kółka rolnicze, jakieś sklepiki, teatry amatorskie, no to jakieś wykłady, pokazy, opieka medyczna, no to są jakby sprawdzone metody. To jak rozumieć te słowa? Trzeba ujrzeć i zdobyć swoje miejsce. No właśnie, no, jako dobrego rolnika, społecznika, może też polityka, działacza, prawda, społecznego, działacza jakby organizacyjnego, tak, który
tej nowej rzeczywistości no, nie może się zamknąć, tak? Też nie może być biernym, musi jakby to środowisko ziemiańskie jakby bronić swoich interesów, tak? I próbować no, znaleźć dla siebie jakąś tutaj przestrzeń do działalności publicznej. To nie jest może tutaj aspiracja do przewodzenia, ja bym nawet widział w tym dążenia do takiej samoobrony, do formy jakby takiej ochrony czy przetrwania w tej nowej rzeczywistości. Ale nie syndrom oblężonej twierdzy. O prawie. No, prawie, to właśnie, prawie. to jest ciekawy wątek. To ziemiaństwo jest rozczarowane II Rzeczpospolitą. To tak dziesięciolecia walki o ziemię na wschodzie i na zachodzie, prawda? Tu walka z państwem rosyjskim, tu z Prusakami. Nagle przychodzi Ale państwo też z państwem polskie polskim w pewnym sensie a państwo też. polskie też wyciąga rękę po tą ziemię, tak jakby przez dziesięciolecia bronioną, prawda? Reformy Grabskiego, podatkowe Tak jest, właśnie, danina majątkowa, czy podatek Czy nawet majątkowy. później obciążeń w latach 30. cały czas. No tak. właśnie, tutaj też wskazywano, że jest ta nierówność jakby podatkowa w stosunku do większej własności ziemskiej. Także to rozczarowanie jest troszkę widoczne drugą Rzeczpospolitą. No i też chyba, czy to jest taki syndrom oblężonej twierdzy, no jest poniekąd tak, to poczucie, że i tak państwo nie chroni, te masowe partie polityczne o takim profilu lewicowym, centrolewicowym, rozdrapać. tak, tutaj wykorzystują właśnie jakby tutaj ziemiaństwo do jakichś ataków, prawda? Ten głód ziemi jest widoczny przecież tutaj na wsi, problem jest to społeczny, dość istotny, a więc no, jest poczucie zagrożenia oddolnego i jakby braku wsparcia ze strony państwa, a idee ze wschodu nie napawały optymizmem, a polityka w innych państwach w stosunku do ziemian, reformy rolne, Węgry, Czechosłowacja, Rumunia, tak, to też Litwa było. Tak, przecież, nawet. prawda, no to pokazywało, że państwo jakby widziało, te państwa nowo powstałe widziały w ziemiaństwie jakby ten element no jakby takiej polityki gospodarczej, czy polityki właśnie jakby takiej może demagogicznej, prawda? Jest zdobycie popularności tych najliczniejszych warstw kosztem nielicznych, prawda? Panie To profesorze, Tak, tutaj to jest mówię, dyskusja na wiele godzin, ale na pewno jest jedna kwestia, że w całej Europie Środkowo-Wschodniej następuje demokratyzacja. Mamy rządy, które przyświecają takiemu poglądowi, może nie schlebiania, bo to może że złe słowo, ale w pewnym sensie schlebiania tym warstwom szerszym, tym, które uzyskały swoje prawa. To jest kwestia emancypacji. W zasadzie no, ciężko mówić już tutaj o takim paternalizmie, który tutaj gdzieś tam jeszcze funkcjonował, ale właśnie paternalizm, który był typowy dla ziemiaństwa w wieku XIX, na początku XX, no po 1864 w Królestwie, czy powiedzmy po reformach uwłaszczeniowych w zaborze pruskim, czy powiedzmy w Galicji, okazuje się, że ten paternalizm już nie jest tym elementem dominującym. I rodzi się, proszę Państwa, pytanie, kim ma być ten ziemianin? I tutaj pan profesor powiedział tak, rolnikiem, tutaj pan wcześniej mówił, że ma być człowiekiem, który dba o kulturę, tożsamość i tak dalej. Natomiast no, ma ten wizerunek człowieka, który no, gdzieś tam z monarchią habsburską, monarchią carską i inną współpracował. Mamy nowe państwo. Proszę Państwa, jest też obciążenie no, powiedzmy okresu na przykład w Królestwie Polskim, powiedzmy okres okupacji niemieckiej czy austro-węgierskiej, też tam próba ugadania się, powiedzmy Rada Regencyjna i powiedzmy przyległości, czy tutaj no, Rada Regencyjna wiadomo, że przypisano jej jako organ współpracujący z wrogiem, także to do końca tak nie było, no ale taki wizerunek był. I tak, proszę Państwa, ziemianin nie ma bardzo na początku dwudziestolecia takiego powiedzmy kapitału, który może sprzedać i on musi, proszę Państwa, odnaleźć się w nowym systemie. Chłopi już ziemian nie chcą w takim wersji, jak było paternalizmu. Są jeszcze jakieś tam relikty, no ale to są relikty. Również państwo polskie traktuje wielką własność ziemską jako rezerwuar ziemi, ale też i proszę Państwa finansów, bo w zasadzie podatki do końca lat 30. no, były największe wobec większej własności ziemskiej. Cały centralny okręg przemysłowy, proszę Państwa, to w dużej mierze kwestie zagospodarowania przestrzennego i inne spadły na ziemian. Także tutaj też takie kwestie obciążeniowe. Również, proszę Państwa, domiary podatkowe, bo ja akurat troszkę tym się zajmowałem, to są olbrzymie. Także tutaj
jest ta pretensja do urzędów polskich, do skarbówki, która no, zdziera z ziemiaństwa. I teraz ziemianin nie może być już pater, ojcem dla społeczności, ma być liderem. I tutaj to padło słowo lider, ale jaki lider? W tej zmodernizowanej rzeczywistości, w tej rzeczywistości społecznej, gdzie tak swoją tożsamość tą polityczną, społeczną osiągnął chłop. W dwudziestoleciu międzywojennym mówi się właśnie, że społeczeństwo chłopskie czy chłopi uzyskali pełną świadomość klasową, taką świadomość społeczną, narodową i też własnej roli. Stąd ten agraryzm, który troszkę zatrącał ziemiaństwo, ale jednak jest to zupełnie troszkę inny. I ziemianie, proszę Państwa, chcą być liderami na początku społeczności lokalnych, czyli nie na zasadzie paternalizmu, tylko człowieka wykształconego, kompetentnego, merytorycznego, z pewnymi pomysłami. I być może też te elementy pozytywistyczne były, ale chodziło o to, żeby też w pewnym sensie poprzez no, może brzydko co zabrzmi, ale kontrolę umysłów na wsi, no też wyrugować te elementy no, bolszewickie, skrajne lewicowe, na przykład działalność dobroczynna. Owszem, był tu element miłosierdzia Bożego, czy miłosierdzia wobec bliźniego, humanitaryzm, ale też, proszę Państwa, była próba rugowania tych poglądów, czy tych likwidowania pewnych czynników, które niejako utrącały tą propagandę bolszewicką. No bo skoro ziemianin tylko jest wyzyskiwacz, a tu daje na przykład, nie wiem, ochronkę, funkcjonujące jakieś tam jeszcze szkoły, inne rzeczy i tak dalej, działalność dobroczynna. Na przykład wielu ziemian, może nie wielu, ale byli tacy ziemianie, którzy postrzegali na przykład ubezpieczenia społeczne, to które wprowadziła II Rzeczpospolita, jako element działalności dobroczynnej, czyli na przykład opieka medyczna czy jakaś socjalna traktowana była jako jeszcze element paternalizmu, taki relikt, ale wiadomo, że to z ustawy wynikało, ale jeszcze niektórzy traktowali. Ale generalnie oni chcieli być nowoczesnymi liderami na miarę, powiedzmy, zmodernizowanej Polski społecznie, czyli nie ten dawny ziemianin siedzący gdzieś tam w majątku, za murem, w parku, ale wychodzącym do ludzi, demokratyzujący się, stąd na przykład wielu ziemian jest w samorządach, w kółkach rolniczych, jest też współpracownikami różnego rodzaju organizacji charytatywnych i tak dalej. Także ten wizerunek był poprawiany właśnie przez taką działalność codzienną. Tutaj polityka, no, tak szczęśliwie, nieszczęśliwie się złożyło, że no powiedzmy po 26 roku, w zależności z której strony patrząc, no troszkę jakby się odbili, ale głównie ten wizerunek takiego lidera lokalnego, a wiadomo, ten lider lokalny przekłada się na wybory, bo wiadomo, że człowiek znany, autorytet, dobroczyńca, darczyńca dla regionu, no też może mieć poparcie w postaci kartki wyborczej. Zdobywca w pewnym sensie, czyli to jest to miejsce, co pan doktor mówi, w jakiś sposób zdobyć tutaj to miejsce, żeby być nie tylko postrzegany jako ten krwiopijca, ale ten człowiek, który działa na rzecz. I chodziło o to, żeby też zdobywać nowe wykształcenie, nowe zawody, które służyć będą społeczeństwu. Panie doktorze. Trzeba też zaznaczyć, że musimy patrzeć na ziemiaństwo jak na ludzi. Z wadami, zaletami. Więc o tym trzeba pamiętać. I to, że faktycznie, co zarzuca się to przez grupę bardzo wąską, najczęściej historyków, że ziemianie nie odnaleźli się w międzywojniu, nie widzieli żadnej alternatywy. Oni jak gdyby nie tylko walczyli z systemem, stawiali pewien opór, nie zgadzali się z tą niepodległą Polską, ale sami byli takimi więźniami własnej mentalności. Trzymali się kurczowo danej branży, a oni szukali jakichś innych rozwiązań. Przez co czasami popadali w pewne problemy tutaj ekonomiczne, że może trzeba było stworzyć, taka była ocena częściowo słuszna, że może powinni stać się takim modelem takiego biznesmena na miarę, przynajmniej na ile się dało, na miarę Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. Niektórzy próbowali faktycznie, że w tej międzywojennej Polsce szukali innych dróg, innych rozwiązań. Tutaj odniosę się do Alfreda Potockiego i ordynacji łańcuckiej, gdzie były różnego rodzaju produkty, które zostały wprowadzone dopiero w okresie międzywojennym. Przykład Andrzeja Lubomirskiego. Kazimierz Lubomirski
wychodził z założenia, że bez Stanów Zjednoczonych, bez kredytów amerykańskich Polsce będzie ciężko. Zaznaczmy tutaj, trzeba podkreślić, zapomniałem tego powiedzieć, że on był pierwszym posłem Polski w Waszyngtonie. Miał najtrudniejsze zadanie, czyli nawiązanie pierwszych relacji. Znalezienie siedziby, zacznijmy od tego, bo przez kilka miesięcy urzędował w hotelu Waldorf Astoria w Nowym Jorku i później za własne pieniądze kupił siedzibę przyszłej ambasady. I to było strasznie trudne zadanie, bo Amerykanie mają nastawienie, że dobry kontakt to jest dobry biznes. Znaczy, jedno z drugim się łączy. A my byliśmy krajem egzotycznym. I Kazimierz Lubomirski musiał przekonać, że jesteśmy tego godni. Nie zawsze było łatwo. Jego zadanie oczywiście zostało zakończone. Zostało to tak przedstawione, że to była jego wielka porażka. Nie zgodzę się z tym. Jeżeli ciągle brakowało stabilności w Warszawie, to te pomyłki były też również tutaj w naszym kraju popełnione. Oczywiście zostało to wszystko zrzucone na posła, że poseł nie potrafił dobrze nawiązywać dobrych układów biznesowych. No a co mógł zrobić, jak nie miał dobrych instrukcji? Albo nie miał żadnych instrukcji, ewentualnie Warszawa do końca nie rozumiała, o co mu chodzi. Ale pojawiali się tutaj, były pewne inicjatywy, jak przyjazd Samuela Wolklejna, który był prezesem Baldwin Locomotive Works, jednej z największych fabryk lokomotyw na świecie. Próba nawiązania współpracy z fabryką Zieleniewskiego, czy nawet stworzenie fuzji, bo Lubomirski myślał o fuzji tych zakładów. Więc niektórzy patrzyli właśnie z punktu widzenia tego ekonomicznego, niektórzy już nawet zaczęli porzucać tą myśl, tą polityczną, że mają przejmować stery rządów. Ważna była lokalność, oczywiście to środowisko blisko ich gniazd rodzinnych, rodowych. Oczywiście polityka tutaj też wchodziła w grę, ale myślę, że niektórzy właśnie myśleli o tym myśleniu ekonomicznym, ale też trzeba powiedzieć, że byli też tacy, którzy nie uważali się, że nie muszą się poczuwać do czegokolwiek. I były takie przypadki, które były po prostu bardzo problematycznymi historiami dla tych rodzin, po prostu jednym wielkim wstydem. Nie wszyscy uważali, że muszą się angażować. I kredyt spłacali kolejnym kredytem w zasadzie. Ważne były wyjazdy do Afryki. To się nie zmieniło, tak jest. to trzeba też powiedzieć. I to, co jeszcze mówiliśmy wcześniej, komuniści. Wśród Ziemian byli też komuniści. Przykładem Tadeusz Żarski. Może wychodzę na taki grząski grunt, ale osoby pochodzenia ziemiańskiego również oczywiście nie przeżyły czystek stalinizmu, ale też mówiąc po prostu o tym okresie międzywojennym, że to środowisko było dosyć pluralistyczne pod każdym względem, i politycznym, i takim światopoglądowym, można powiedzieć. No my tu musimy troszkę komunizm jakby odsunąć od także tutaj. Znaczy marginalny oczywiście, ale przedstawiciele byli. Bo oni inaczej zdobywali uznanie, jak rozumiem, ci przedstawiciele Znaczy rozróżnijmy osoby wychodzące kiedyś z ziemiaństwa, natomiast jako ziemiaństwo, grupa czy warstwa, no raczej, znaczy na pewno nie hołdowali bo komunizmowi. w XIX wieku też mamy jakby przekształcenie, prawda, utratę jakby tej pozycji, szukanie nowego miejsca. No, Waryński też się wywodził z środowiska szlacheckiego. Piłsudski też socjalista. Dzierżyński. No tak. to także tutaj, ale to nie możemy jakby tutaj łączyć tych grupowań jakby skrajnych z poglądami ziemiaństwa, warstwy całej. No, środowisko tutaj w ogóle nie wiem, w reformie rolnej widziano też komunizm czy bolszewizm, prawda? Ale to wtedy takie pojęcie było, nie? Tym bardziej, że ta pierwsza ustawa to nie gwarantowała zwrotu pełnej własności, pełnego odszkodowania. Rzeczywiście bolszewicka. A więc tutaj tak. uznawano, że jest to za naruszenie w ogóle świętego prawa własności prywatnej. Także tutaj łączono, prawda, politykę państwa z tymi tutaj trendami, burzą z zagrożeniem ze wschodu, prawda? Także Ale panowie, my jesteśmy świadkami teraz pewnego rodzaju zwrotu w historiografii, prawda, zwanego ludową historią Polski. No i właśnie tam pojawiają się przy okazji narracji autorów
słowa określające ziemiaństwo jako obszarników, jako wyzyskiwaczy i nie w kontekście negatywnym, tylko jako słowo używane jako mianownik opowieści, narracji. I teraz pytanie, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że odbiorca tego typu narracji, nie mając świadomości złożoności historii ziemiaństwa, weźmie pod lupę, choćby z powodu wzięcia udziału w naszym projekcie edukacyjnym, środowisko ziemiańskie, to jak doprowadzić do tego, żeby uczeń, żeby nauczyciel, edukator, który temu uczniowi próbuje opowiedzieć albo wytłumaczyć to, co działo się ponad 100 lat temu na ziemiach polskich, nie ulegnie wpływom tejże narracji i nie stanie się po prostu przedmiotowo wykorzystany przez tę narrację i nagle nie będziemy mieć wśród prac o obszarnikach, którzy próbowali realizować jakieś ideały i ta praca może sama w sobie zaprzeczyć tak naprawdę temu, do czego chcielibyśmy nawiązać, co chcielibyśmy przedstawić w tymże projekcie. No tak, Trudne. temat jest ciekawy. W okresie, gdyby ziemianie słyszeli tą dyskusję o ludowej historii polskiej, czyli o dyskusji o kimś, kto jest jakby, nie wiem, pokrzywdzony, nieuprzywilejowany, tak, to mogliby uznać, wykluczony, moglibyście uznać, że to jest o nich, prawda, w okresie międzywojennym. Także, że jako warstwie, która jakby jest zewsząd atakowana. No ale to taka może troszkę anegdota, czy taka dygresja. Natomiast no tak, ten ludowy zwrot jakby koncentruje się na warstwach, o których jakby więcej do tej pory jakby nie mówiono, prawda? Czy warstwie chłopskiej. Które nie miały głosu w historii, nie tak miały to się głosu, mówi. Tak. czy były jakby tutaj gdzieś... Albo nie były słyszane. Nie były słyszane, prawda? No to też możemy zachęcić do studiów nad gospodarstwem ziemiańskim, większej własności ziemskiej, poznawać robotników folwarcznych, robotników rolnych, czy stale zatrudnionych w tym gospodarstwie, analizować te relacje między środowiskiem ziemiańskim, prawda, jako pracodawcami, prawda, no to też jest styk, który jakby nie jest związany jakby z pochodzeniem społecznym, prawda? Konflikty między pracodawcami a pracownikami były, są i będą, prawda? Mamy problem przepracowania, wielkich korporacji, powiedzmy też wyzyskiwania tutaj w krajach rozwijających się. Jest to powiedzmy zjawisko uniwersalne, stare jak gospodarka, prawda? No to są jakby te relacje gdzieś od różnych epok, prawda? Od epoki niewolnictwa, feudalizmu, kapitalizmu, prawda? Socjalizm też nie rozwiązał problemu wyzysku, prawda? Klasy robotniczej. Neoliberalizm też nie rozwiązał. Też nie rozwiązał, prawda? Więc tu nie, prawda, skupiajmy się na powiedzmy Na poszukiwaniu liderów. Takim uniwersalnym jakby podejściu do tego zjawiska, a nie jakby uznawaniu, że warstwa ziemiańska na wsi, a powiedzmy kapitalistyczna w mieście, to już byłaby z natury zła i starała się no, tutaj nie wiem, krzywdzić innych. No tutaj też te kwestie ekonomiczne, prawda, decydowały tutaj. Rynkowe przecież, prawda, również, prawda, no, tutaj podaż rok do pracy była bardzo wysoka tutaj na ziemiach polskich, a więc tu też rynek decydował, prawda? Nie chcesz pracować, ktoś przyjdzie, będzie pracował za niższe wynagrodzenie, prawda? No tutaj to jest jakby ten mój jakby taki głos, prawda, w tej dyskusji, tak. No. A to jak pan profesor w poprzedniej wypowiedzi mówił o tych lokalnych liderach, to też to jest projekt, który jest dedykowany, czy przeznaczony dla młodzieży, która chciałaby zagłębić się tą historię lokalną, miejscową. Czy to nie jest jakby sposób... To znaczy tak, no bo jeżeli nawet wracając właśnie do tego, co wcześniej mówiłem, społeczeństwo, czy społeczność ziemiańska, czy sfery ziemiańskie, wiadomo, że osoby już powiedzmy wiekowe, czy dojrzałe, czy starsze, nie mogły zmienić swojej mentalności tak do końca, bo wiemy, że mentalność zmienia się czasem przez dłuższy okres trwania. Natomiast ideą było wykształcenie młodych ziemian, którzy byliby liderami, którzy by byli niejako w cudzysłowie wolni od tego bagażu szlachty w rozumieniu tym takim negatywnym, który tam lansowały te lewicowe, aczkolwiek z zachowaniem pewnego. Teraz jest pytanie numer 1. Dlaczego ziemianin miał działać na rzecz państwa polskiego czy społeczeństwa? Z czego to wynikało? Bo na przykład
No i mamy etos inteligencji, etos ziemiaństwa, no powiedzmy też narodził się etos chłopstwa i wszyscy mówią, że my jesteśmy zobligowani do tego, żeby na rzecz społeczeństwa działać, funkcjonować na rzecz państwa. Z czego to wynikało? Proszę Państwa, pierwotnie takim jakby u podstaw tego wszystkiego no, leży miłość bliźniego, czyli tutaj ten katolicyzm, gdzie jest później to nazwane solidaryzmem społecznym, solidaryzmem narodowym przez endeków i tak dalej. Czyli tutaj niejako wyzbywanie się tylko swoich interesów na rzecz szerszej społeczności, generalnie państwa polskiego, czy w ogóle państwa jako instytucji narodu, jako zbiorowości. I to wynikało, proszę Państwa, też z tego paradygmatu konserwatywnego, czy generalnie religijnego wcześniej, gdzie właśnie jest nie tylko miłość bliźniego, ale też czwarte przykazanie, to jest też miłość ojczyzny, proszę Państwa, bo nie tylko kochamy rodziców w rozumieniu jako rodziców, ale naszą matką, ojcem jest ojczyzna i jesteśmy winni jej miłość i o tym się dzisiaj, proszę Państwa, zapomina zupełnie. Natomiast też ziemiaństwo z jakiego powodu? Też mamy tutaj odwołanie do religii, gdzie jest wprost napisane, że jeżeli Bóg obdarzył Cię większym majątkiem, masz większą odpowiedzialność, masz więcej talentów, musisz się w jakimś sensie podzielić. Także nie były to taki przymus tylko społeczny, ale taki wynikający przez pokolenia tej chrystianizacji państwa polskiego czy społeczeństwa polskiego. Natomiast wracając do tej historii ludowej, proszę Państwa, wiadomo, że żyjemy w XIX-XX wieku, świat pooświeceniowy, nowe idee, demokratyzacja, liberalizm, socjalizm i tak dalej. I wiadomo, że są różne szkoły patrzenia na historię i między innymi to jest jedna z metod badania, że tak powiem, przeszłości. I wiadomo, stosując tą metodologię, zawsze znajdziemy jakąś warstwę, czy grupę, czy klasę, która miała gorzej, jedna lepiej i tak dalej. Proszę Państwa, ale nie w tym rzecz, proszę Państwa, bo walka klas, jak to mówił Marks, czy Engels, czy później powiedzmy Lenin, a zwłaszcza Stalin, że wraz z budową komunizmu ta walka klas się zaostrza. Proszę Państwa, to jest wtedy początek rozumienia takiej historii. Wtedy ludzie funkcjonowali w troszkę innym paradygmacie, dopiero to wchodzi to rozumienie powiedzmy komunistyczne, bolszewickie czy powiedzmy marksistowskie. Natomiast przez całe wieki społeczeństwo było traktowane jako organizm integralny, czyli nie to, że jedni przeciw drugim, tylko jedni z drugimi wobec jakiegoś celu. Natomiast mówię, postawić inaczej paradygmat, inaczej akcent i mamy wrogów. Tutaj pan profesor powiedział, bo zapominam jeszcze o jednej rzeczy, że poza tym, że ziemianie mieli swoją misję, byli po prostu pracodawcami. A zawsze pracodawca w okresie kapitalizmu, mamy przecież okres dwudziestolecia kapitalizmu, no to przedsiębiorstwo, gospodarstwa, często proszę Państwa te majątki ziemiańskie to były nie tylko przedsiębiorstwa rolne, ale ogólnie rolno-przemysłowe i też musiały jakiś rachunek ekonomiczny prowadzić. Także tutaj nadpodaż rąk na wsi no, była olbrzymia. Ale znów, proszę Państwa, czy to jest wina ziemian, czy to jest wina rządu? Nie, proszę Państwa. Pewne rzeczy żeśmy odziedziczyli po zaborach, pewne rzeczy były budowane w latach 20., zwłaszcza ten potężny kryzys gospodarczy, przebudowa jakby świata gospodarczego. Mamy też nowe paradygmaty, powiedzmy keynesizm, inne rzeczy. Także tutaj no, u nas ten interwencjonizm państwowy po 1935 zwłaszcza roku też no, musiał skądś pieniądze brać. No, tym rezerwuarem było też ziemiaństwo. Także proszę Państwa, mówię, kwestia spojrzenia na rzeczywistość, mówię, czy powiedzmy metodologią marksistowską, inną i tak dalej, czy nawet heglowską, bo też można tutaj stosować zarządzanie przez konflikt, wiemy tutaj to słynne. Także to też jest, proszę Państwa, era okresu międzywojennego, to jest też era realizacji nowoczesnego zarządzania społecznościami. Zwłaszcza to widać, proszę Państwa, jest na przykład w Związku Radzieckim, w narodowym socjalizmie niemieckim, w faszyzmie włoskim, ale te elementy nowoczesnego zarządzania też są w innych państwach. Dziękuję. Tutaj w kontekście tego konkursu trzeba zaznaczyć, że jeżeli nie tylko uczniowie, ale też nauczyciele nie zapoznają się z szerszym kontekstem historii ziemiaństwa, nie tylko tej z lat 20., 30., ale wcześniejszej, nie wyrywkowo, bo jeżeli chodzi o historię ludową, to widać, że pewne takie tezy są postawione dosyć wyrywkowo, pewne fragmenty z historii są wycinane i sobie to doklejamy. Doklejamy sobie na przykład Konfederację Targowicką i odnosimy się do Targowicy. I
Na podstawie tego, co się wydarzyło wtedy, wyciągamy niestety wnioski z tego, działo się potem. I później mamy taki wniosek, że rzeczywiście przyszła Polska Ludowa, powstał kraj mlekiem i miodem płynący i źli ziemianie zostali unicestwieni. No niestety, w tym osoby, no można powiedzieć, laikowi można wybaczyć, ale niestety z takich wniosków wychodzą też ludzie nauki i posługują się w XXI wieku terminologią marksistowską na różnych przestrzeniach. W rozmowie w 4 oczy czy na portalach społecznościowych. Nie mają żadnych zahamowań. Nawet się nie zastanawiają, co piszą. Natomiast trzeba też zrozumieć, tak już panowie profesorowie to wspominali, że właśnie też patrzenie na Polskę międzywojenną. Podsumowanie i ocena, że to był zła ta Polska. Co to za ocena, że była zła? No bo była bieda, bo były kryzysy. No kryzysy były wszędzie. A ten kraj, nasz kraj powstał po ponadwiekowej niebytności, można powiedzieć. Połączyło się w jeden organizm. Różne systemy podatkowe, różne procedury administracyjne, różne kodeksy prawne. Trzeba było to w jakiś sposób scalić. Poza tym były zniszczenia po I wojnie światowej. I tutaj się składało wiele elementów. Hamulec właśnie zaborowy. Każdy zabór miał inną specyfikę. Jeżeli na przykład pod względem ekonomicznym Wielkopolska, Pomorze nie zostały zniszczone i te majątki działały lepiej na starcie po 1918, chociaż też miały problemy, bo rynki zbytu zostały odcięte już granicą, to perspektywa się zmieniła, to ten start musiał jakiś być. I jeszcze jest jedna rzecz, patrząc na firmę. Czasami mamy firmę małą, dwuosobową, no to mamy pracownika i pracodawcę czasami na jednym stanowisku pracy, a czasami jest, teraz tak jest, ale było już wtedy, była struktura. I czasami ziemianie nie mieli styczności z szeregowymi pracownikami na co dzień. No nie zawsze tak było, w zależności od majątków, w zależności od wielkości. Byli też zarządcy majątków, pełnomocnicy, karbowi i tak dalej, tak schodząc już niżej. To jest istotne, że jak są te różne historie w pamiętnikach chłopskich, że jakieś dzieci chłopskie zostały złapane, schowane do tej zimnej piwnicy, to nie zrobił tego ziemianin, tylko przedstawiciel ich grupy społecznej, który otrzymał jakąś posadę w majątku ziemskim i miał troszeczkę większą władzę. Na przykład taki karbowy. Ale przyzwolenie mogło być. Przyzwolenie mogło być oczywiście, bo... Ja nie mówię, że było, ale mogło być. Ja oczywiście tutaj nie wybielam, tylko chcę taką pokazać tą przeciwwagę do tej narracji. Im większy zakład pracy, tym pracodawca nie ma wpływu na jakieś drobniejsze historie, incydenty. Nie we wszystko wejdzie. Takim przykładem klasycznym, kiedy długo się utrzymał taki kwas między pracownikami, a można powiedzieć, no bo to spada na właściciela, w przypadku na ordynata, Andrzej Lubomirski. Sprawa folwarku w Nowosielcach pod Przeworskiem, gdzie pracownicy byli źle traktowani, to trzeba przyznać. Ale to nie była wina Lubomirskiego, który miał mydlone oczy przez zarządzającego tym folwarkiem. To się potem zmieniło, jak była interwencja osobista ordynata. Więc przesył informacji też był różny i to czasami po prostu celowo, z różnych pobudek. Tak jak już powiedziałem wcześniej, to byli ludzie. Mogli być dobrzy, mogli być źli, mogli być ignorantami, wychodzili z założenia, że robota ma być zrobiona, a w szczegóły to już nie wchodzimy. No i warunki ekonomiczne, no, nie mogliśmy pójść do przodu, a reforma rolna, czy tak od początku do końca wszystko by załatwiła, to bym też dyskutował. No, zakłady przemysłowe w Polsce były potrzebne przede wszystkim. A na to też był potrzebny Ale kapitał. kapitału nie było. Kapitału nie było właśnie, więc... A jak był, to był błędne nie koło. nasz. I zamykam się w tym błędnym kole. Jeżeli chodzi o to, tak już podsumowując, przede wszystkim zanim się uczniowie wystartują, to trzeba przede wszystkim się dobrze zapoznać z literaturą i tutaj duży ciężar spada na nauczycieli. Muszą się sami dowiedzieć, zebrać tą literaturę. Czasami nawet szerszą, żeby móc pokierować swoich uczniów. Rozsądnie oczywiście. Szanowni Państwo, ponieważ doszliśmy do
tak naprawdę puenty tej naszej dyskusji, która kieruje nauczycieli do regulaminu naszego konkursu, gdzie znajduje się również bibliografia, która może służyć jako źródło wiedzy i pomocy dla uczestników konkursu. Chciałbym poprosić pana doktora Pawła Mazura o krótkie przedstawienie założeń naszego konkursu. Dobrze. Tak, tak. Witam Państwa, nazywam się Paweł Mazur, jestem pracownikiem Krakowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Jestem również ogólnopolskim koordynatorem projektu ziemiańskiego. Konkurs ziemiański w tym roku dotyczy działalności ziemiaństwa w okresie międzywojennym. Przypomnę, działalność ziemiaństwa w okresie międzywojennym trzeba ujrzeć i zdobyć swoje miejsce. Konkurs ma charakter otwarty, adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, a także do uczniów klas średnich czy szkół średnich. Polega na przygotowaniu pracy przez poszczególnych uczniów bądź zespoły uczniów. Prace mają charakter pisemny bądź multimedialny, w zależności od tego, jaką formę przekazu wybiorą sobie uczestnicy konkursu. Prace powstają pod kierunkiem czy pod opieką merytoryczną nauczycieli. I jeśli chodzi o harmonogram, to pozwolą sobie Państwo, że wspomogę się tutaj regulaminem konkursu. Pierwszy etap, czyli ogłoszenie konkursu, już miało miejsce w listopadzie tego roku, natomiast do 1 marca przyszłego roku szkoły bądź opiekunowie prac mają zgłaszać się do mnie, wysyłając wiadomość mailową, deklarację o uczestnictwie w konkursie. Natomiast do 21 marca przyszłego roku uczestnicy konkursu składają pracę komisjom szkolnym, ponieważ pracujemy w kilku etapach. Pierwszym jest etap szkolny, później jest etap wojewódzki i etap finałowy organizowany przez nas przeważnie odbywało się w ostatnich latach to w czerwcu danego roku szkolnego. Natomiast tak jak powiedziałem, do 21 marca przedłożenie uczestników prac przez uczestników konkursu komisjom szkolnym. Następnie szkoły wyłaniają nie więcej niż 5 prac i przesyłają dalej prace do komisji wojewódzkich, które mieszczą się w naszych oddziałach bądź delegaturach Instytutu Pamięci Narodowej. Do 25 kwietnia przyszłego roku komisje wyłaniają swoje prace. No i kolejnym etapem jest praca przez Komisji Ogólnopolskiej, która podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu poszczególnych uczniów czy poszczególnych prac do etapu finałowego i z uczestnikami etapu finałowego widzimy się w czerwcu przyszłego roku i z tego co pamiętam 6 czerwca zaplanowany jest etap finałowy. Tak więc jeszcze raz szczególnie zapraszam do uczestnictwa nowych uczniów, zapraszam również tych, którzy w poprzednich latach postanowili brać udział w naszym konkursie i brali często udział z bardzo dobrym skutkiem rok po roku. Także dziękując Panom za udział w dyskusji, chciałem również zachęcić do tego, aby brać udział w naszym konkursie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, wszelkie informacje konieczne do wzięcia udziału w naszym projekcie znajdziecie Państwo na stronach organizatorów.
Śledźcie strony oddziału Krakowskiego Instytutu Pamięci Narodowej i w Fundacji im. Zofii i Jana Włodków w Krakowie. Tam również będą dostępne nowe materiały filmowe, które będziemy przygotowywać w ramach informacji promującej konkurs, w tym również spotkania z kolejnymi zaproszonymi przez nas gośćmi. A tym razem w tej inauguracyjnej dyskusji gościliśmy pana doktora habilitowanego Jerzego Gapysa, profesora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, pana profesora doktora habilitowanego Tomasza Kargola, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego i pana doktora Łukasza Chrobaka, pracownika Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Rzeszowie. bardzo. Bardzo serdecznie dziękujemy i zapraszamy na kolejne nasze spotkania.